Siemka, ja jestem Adacho i wczoraj, chwilę po publikacji mojego filmu, wiecie, siedzę sobie, myślę sobie, jestem ciekaw waszej opinii. Co powiecie na ten temat, co powiecie na tamten temat? Okazało się, że zostałem delikatnie zbombardowany. Nie wiem, czy można powiedzieć delikatnie zbombardowany, to jest trochę oksymoron, ale generalnie zostałem potraktowany komentarzami. Wyszedł nowy rozdział New Hope. I ja się z tego powodu bardzo cieszę, że wyszedł nowy rozdział New Hope, ale jestem trochę zdziwiony, że śledzicie tę sytuację aż tak na bieżąco. Nie wiem, może ta informacja wyszła tutaj na Instagramie autora, DB New Hope. Tak się składa, że ja akurat Instagrama, w sensie, no, konto mam, ale ono sobie wisi, ja z Instagrama nie korzystam, więc nie wiem. Natomiast cieszę się, że piszecie mi takie informacje, proszę o więcej. Musicie mi mówić, bo ja czasem żyję pod szafą, wiecie, pod szafą, żyję pod kamieniem, żyję w szafie, więc nie do końca wiem, kiedy wychodzą takie rzeczy, bo nie sprawdzam tego na bieżąco. Ale już przechodząc do fabuły, jesteśmy w trakcie rozdziału, w zasadzie moja numeracja jest trochę inna tych odcinków niż rozdziałów, ze względu na to, że autor czasem wypuszcza jedną połowę rozdziału i parę miesięcy później wypuszcza drugą, no parę miesięcy, powiedzmy, że tam 1,5 miesiąca później. Więc jeśli chodzi o sytuację, w której się znajdujemy, no piękna tutaj plereza, trochę przypomina SSJ4 to ułożenie włosów tego z Dragon Balla GT. Majin Bojack, mamy tutaj alternatywną wersję Majin Busagi, także wiadomo, Dabura w tej historii się nie pojawia, mamy Majin Bojacka, który walczy z Gotenem. Gohan sobie stoi obok i tylko póki co wszystko obserwuje. Goten ma już Super Saiyanina, no i w tym momencie zakończyliśmy całą historię, także zaczynam, bo z tego co widzę tych stron jest nieco więcej, chociaż autor zazwyczaj na końcu wrzuca jakieś podziękowania, power levele i tak dalej. Więc Majin Bojack kontra Goten, runda druga. No mamy tutaj... To jest nawiązanie do kadru jednego rozdziału mangi Dragon Ball, kiedy Goku walczył z Piccolo na 23. Tenkaichi Budokai. Ja wam to udowodnię. No cześć malutka. Nie Goku, ale ten Shinhan. Turniej dobry, ale przeciwnik zły. Patrzcie. Bom. Tylko że odbicie lustrzane tutaj wleciało. Z ten Shinhanem. Czyli pomyliłem przeciwnika, ale turniej był ten sam. Speed. Ale to też jest taka... Powiem wam, że ta okładka też trochę, jak to mówią po angielsku, goes hard, nie? Mimo tego, że jest dość minimalistyczna, brak tła i fakt, że skupia... Dobra, idziemy dalej, bo ja tutaj znowu robię małą dygresję. No ale mimo wszystko Dragon Ballową, nie opowiadam wam o historii z Biedronki. Bojack się power-upuje, jest już wkurzony. Wygląda w ogóle tutaj tak, jakby miał jakiegoś Super Saiyanina 2. Jego włosy są nieco bardziej nastroszone. Wyładowanie elektryczne, znak M na czole, reklama McDonalda. Gohan niczym na tle obrazu Van Gogha. Shin przerażony, Kibito nie wie co się dzieje, ale Goten gotowy do walki. Shin miał rację, mówi Goten. To koniec dla ciebie, zabiję cię, mówi Bojack. Muszę przyznać, że Bojack całkiem atrakcyjnie wygląda jako... chodzi mi o to, że jako antagonista przekonująco wygląda. Przekonująco jako villain. Zwłaszcza tutaj z tymi kolczykami, no podoba mi się. Nie możesz go zabić, potrzebuję jego energii, żeby przywrócić Buu! Mówi Babidi, który wszystko obserwuje ze swojej piwnicy. Nie ma mowy! Poza południowym Kaioshinem nikt nigdy nie zapewnił mi takiego afrontu. Ten dzieciak umrze z mojej ręki, mówi Bojack, który przeciwstawia się rozkazom Babidiego. Co? Odrzuciłeś mój rozkaz? Niech będzie. W takim razie upewnij się, że ten drugi przyjdzie do mnie żywy. Chodzi tutaj oczywiście o Gohana. Już skończyłeś? Możemy wznowić naszą walkę? Pyta Goten. Twoja zniewaga będzie kosztować cię życie. Mamy strykanie się noskami, czyli pierwszy etap typowej Dragon Ballowej walki. Teraz mamy drugi typowy etap Dragon Ballowej walki, czyli power-upowanie się naprzeciwko siebie. Goten zaczyna, Bojack nie pozostaje dłużny, zaczynają się spinać naprzeciwko siebie. No to teraz pozostaje już tylko i wyłącznie trzeci, czyli ruszenie w swoją stronę i jakaś wymiana ciosów. Mamy to. Brygidon. Ale zobaczcie, to Bojack traci pierwszy nad sobą panowanie. On jest tutaj zdenerwowany. On jest tą stroną, która daje się ponieść emocjom. Ostatnio słuchałem piosenki Sophie Ellis Bextor i tam padły takie piękne słowa, że wszystkie moje emocje orbitują wokół mojego serca. Tam była taka gra słów, która sugerowała, że chodzi o grawitację, tak jakby Ziemia krąży wokół
słońca. Bardzo spodobała mi się ta metafora, więc wydaje mi się, że tutaj też te wszystkie emocje orbitują wokół serca Bojacka, który ze wściekłością rusza w stronę Gotena, uderza go w twarz. Próbuje go uderzyć, ale Goten stawia blok. Ten cios jest tak potężny, że tworzy się w miejscu uderzenia krater. Cała trójka pozostałych gapiów obserwuje to tylko i wyłącznie, ale wygląda na to, że po pozycji możemy poznać, kto jest tą jedyną osobą. Gołębie mi właśnie wylądowały na parapecie, słyszę to. Może będziecie słyszeć, jak gruchają, chociaż mój mikrofon łapie tylko dźwięki z przodu, także wątpię. Jak silny jest Bojack? No myślę, że akurat w przypadku tej mangi to nie będzie wielka tajemnica, bo zawsze na końcu mamy te poziomy mocy, więc być może tutaj też to będzie pokazane. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bojack naciera na Gotena, ten mimo wszystko radzi sobie całkiem dobrze, chociaż w ostatniej chwili, po jego odskoczeniu, Bojack łapie go za stopę i ciska nim w ziemię i wygląda na to, że ta pierwsza chwila, w której Bojack wyglądało, jakby kierował się tylko i wyłącznie emocjami, była tylko fałszywym wrażeniem. Bojack zyskuje przewagę w tej walce, Goten musi się chyba wziąć do roboty i chyba właśnie to robi, bo odskakuje momentalnie od Bojacka, koziołkuje i pojawia się za jego plecami. Bojack jest zdziwiony, nie jest w stanie nadążyć za prędkością Gotena, który kopie go z całym impetem prosto w twarz. Bojack jest wyrzucony, ale jest w stanie opanować swoją pozycję, zanim Goten do niego doleci i mamy przepychanie się, czyli kolejny typowy etap Dragon Ballowej walki. Myślę, że jeszcze powinno być, wiecie, uderzenie młotkowe. Wtedy to już w ogóle mamy podręcznikową walkę. Czekam jeszcze tylko na kolejną transformację. W momencie, w którym oni przepychają się rękoma, Bojack chyba zapomina, że ma jeszcze dwie pozostałe kończyny. Goten jest nieco bardziej spostrzegawczy i wykorzystuje nogę, żeby kopnąć Bojacka prosto w brodę. Ale ten kontruje, uderzając go z dyńki. Bojack nie potrzebuje kończyn, no bo głowa chyba kończyną z takiego biologicznego punktu widzenia nie jest, nie? Bojack próbuje atakować Gotena i wygląda na to, że ten ma coraz większe problemy, żeby unikać jego ciosów. Być może to zmęczenie tutaj już odgrywa swoją rolę. Walka wygląda na naprawdę wyrównaną i teraz zastanawiam się, czy przejdziemy zaraz do kolejnego etapu typowej Dragon Ballowej walki, czyli do kolejnej transformacji. Nie wydaje mi się, żeby Bojack miał dalsze transformacje, bo on już oryginalnie miał jedynie jedną transformację, czyli włączenie tej pełnej mocy, a przecież tutaj i tak jest wzmocniony przez ten boost od Babidiego, więc to może Goten włączy Super Saiyanina 2. No nie, jak to jest możliwe, że ten dzieciak wali się na równi z Bojackiem, już chciałem powiedzieć z Gohanem. Wiedziałem, że Goten jest potężny, ale nigdy nie sądziłem, że osiągnął taki poziom, mówi Shin. A Gohan? Znak zapytania puszcza? Może tam coś jest jeszcze? Może tam jest coś jeszcze? Może tam jest coś jeszcze? Ta reakcja Gohana jest tutaj dość tajemnicza. Ale jednak, kiedy go obserwowaliśmy, jego moc nie była aż tak wielka. Jak udało mu się wzmocnić w tak krótkim czasie? Zastanawia się Kibito. To dlatego, że obserwowaliście go podczas jednej z naszych sesji, jego sesji treningowych. Oni trenowali osobno, z tego co pamiętam. Nawet jeśli był w Super Saiyanie, podoba mi się, że jest tutaj to napisane w skrócie, SSJ. Nawet jeśli używał Super Saiyanina, na pewno nie używał, był daleko w ogóle od swojej pełnej mocy. Czyli mamy budowanie napięcia, budowanie podwalin pod pełną moc Gotena i akurat przypadkiem, jak mówią o tym, że to nie jest pełna moc Gotena, to ten spokój na twarzy wykopuje Bojacka. Bojack odbija się od skały, ciska się w jego stronę. Okej, mimo wszystko nie powinienem tutaj spisywać Bojacka na straty. On jest całkiem twardym zawodnikiem. Mimo tego, że tutaj fabuła pcha Gotena do przodu, to Bojack nie daje za wygraną. Może to Bojack też będzie miał jakąś transformację. Goten jest odepchnięty i wygląda na to, że mamy krótką przerwę. Pora na dialogi. Powiedzcie coś, pora na dialogi, tak? Jest. To prawda, że uderzasz twardo, Bojack, ale poza tym nie masz żadnej techniki, jesteś tylko brutalem. Możesz mnie wyzywać jak tylko chcesz. I póki możesz, bo niedługo skończysz jak ta reszta ziemian za tobą. Co? Ale żeśmy sobie wybrali miejsce do walki. Za Gotenem jest gospodarstwo domowe, gdzie widzimy... Wow! Okej, teraz to widzę, że tutaj jest górna połowa kobiety, człowiek i małe dziecko z czapeczką. Cała rodzina. A w zasadzie, no, pół matki, nie? No to... prawie cała rodzina jest. Przepraszam. To nie jest zabawne. To nie jest, ale to jest narysowane, nie? To jest narysowane. Hej, to ty im to zrobiłeś? Tylko siła się liczy. Silni żyją, słabi umierają. O, Jiren, uspokój się. Jiren do domu, na kaszkę z betonu. W ten sposób zawsze wszechświat działał.
Dlaczego taki wojownik jak ja miałby się przejmować losem tak nieznaczących istot? Zadałem ci pytanie. Myślisz, że walczysz dla dobra, tak? To jest to, dzieciaku? Wiedz, że Kaioshini, z którymi się sprzymierzyłeś, zniewolili moich ludzi na tysiące lat, dlatego że byli... Bożak robi z siebie teraz ofiarę. Zniewolili nas przez tysiące lat, dlatego... Wiecie co, mi się wydaje, że Bożak jest... Okej, dobra, nie będę wchodził w aż takie grube tematy, ale... Myślisz, że co ci zrobią, jak zaczniesz podważać ich zasady i ich autorytet? Nadal nie odpowiedziałeś na moje pytanie, docieka Goten. Tak, to ja ich zabiłem. Byli w złym miejscu, w złym czasie. Rozumiem. Wiedz tylko, że ta rodzina zostanie przywrócona do życia. Tylko znajdźcie połowę matki dolną. Będzie jak Hirudegarn. Ktoś właśnie w tym momencie dał łapkę w dół. Przepraszam, trudno, to jest ryzyko, to jest poświęcenie, na które jestem gotów. No trudno. A jeśli chodzi o ciebie, gadasz z taką dumą, mimo tego, że jesteś tylko i wyłącznie pacynką, maskotką, marionetką zwykłego, słabego czarnoksiężnika. Bożak zezłoszczon. Rozsierdzony Bożak. Teraz wiem, co muszę robić. Może teraz zobaczymy pełną moc Gotena. Czy to jest rozdział dla fanów Gotena? Proszę, niech to będzie rozdział, aż mi się kliknęły 2 guziki naraz na myszce. Zabiję cię! Wykrzykuje Goten. Ale wygląda na to, że nie włączę jeszcze dalszej transformacji, tylko po prostu przestaje się chyba z Bożakiem bawić w tym momencie. Bożak jest zezłoszczony, ale Goten chyba jeszcze bardziej. Zapłacisz za to. Nie lekceważ mnie, dzieciaku. Bożak wykonuje już jakąś pozycję bojową, jednocześnie przygotowując w rękach pociski ki. Runda, można powiedzieć, trzecia w zasadzie się zaczyna, bo w poprzednim rozdziale mieliśmy rundę pierwszą, dzisiaj zaczęliśmy od drugiej. Twój koniec jest bliski. Bożak wygląda na to, że teraz ma zamiar przejść do walki dystansowej, do walki kiblastami, czyli runda druga była walką wręcz, a tutaj Bożak Galactic Busterem atakuje. To jest oczywiście atak, który znamy. Bożak zdumiony tym, że Goten był w stanie odbić jego najpotężniejszą technikę. Zakładam, że to była jego najpotężniejsza technika, bo Bożak nie ma tutaj już chyba takiego komfortu, żeby chować jeszcze jakąkolwiek moc. Ja wiem, co tu będzie. Zobaczcie na ułożenie dłoni Gohana. Bożak zezłoszczony rzuca się w stronę Gotena, ja mówię Gohana. On go przetnie. Przebije go. Tak jak Gohan w oryginalnym filmie go przebił. Nie! Wow! Zapomniałem, że manga New Hope jest w stanie zapewnić aż taką brutalność. Okej, mamy tutaj dekapitację i nawet nie wiem, czy nie będę musiał wypikać tego słowa, bo no, jest to bardzo brutalna scena, jak na fanowską mangę i jak na Dragon Balla w ogóle, możemy w ten sposób to powiedzieć. Może na nowoczesnego Dragon Balla, bo przecież mieliśmy sytuację z Guldo, która swoją drogą w niektórych wersjach była cenzurowana, ale jeśli się przyjrzycie, no to tutaj nawet jest ta figurka z momentu, kiedy Vegeta w ten sam sposób traktuje Guldo, co teraz Goten potraktował Bożaka. Jestem ciekaw, czy tutaj Bożak jeszcze będzie w typowo anime stylu mówił, bo często jest tak, że głowa jeszcze leży i gdzieś mówi, nie? Nie. Okej, dobra, to jest koniec. Jajba... mieliśmy coś takiego! To jest jajba, czyli ostrze i kienzan, czyli kienzan. Destructo Disc, no nie? Połączenie miecza i kienzana. I nie włączał nawet wyższej formy, ja pierdzielę. Zajebiście dobra robota, Goten. Naprawdę, nie zostawiłeś na Bożaku suchej nitki. Nie sądziłem, że to będzie dla ciebie takie łatwe. Mógłbym go wykończyć szybciej, ale jako, że długo nie walczyłem na poważnie, chciałem trochę się pobawić. Ale kiedy zobaczyłem, co zrobił tej rodzinie, doszło do mnie, że jest totalną szumowiną. To w takim razie co? Babidi nie ma mocy, żeby odblokować Bu, ale się schował, więc być może ta walka, no Majin to na pewno też jakąś moc pobrał, nie? Nie, to nie może być prawda. Ten dzieciak odciął głowę Bożaka. Niech to. Wiedziałem, że zrobiłem błąd, pozwalając Bożakowi wymazać jego cały gang tych najemników. Ostatnio źle to przetłumaczyłem, ktoś mi dobrze zwrócił uwagę w innej mandze. Mercenary to jest najemnik, a nie zabójca. Assassin to jest zabójca. Mercenary Tao, dlatego że Tao Pai Pai był Mercenary Tao nazywany, no nie? On był najemnikiem, ale przede wszystkim był asasynem. Byliby teraz bardzo przydatni. Żaden normalny ziemianin nie byłby w stanie pokonać Bożaka z taką łatwością. Czy ta plotka o ziemianach może być prawda? Cell jest naprawdę martwy, pokonany przez 2 ludzi? Ten drań z Supreme Kai, Kaioshin, musiał znaleźć sposób,
na sprzymierzenie się z tymi wojownikami, którzy pokonali tego karalucha. Z naszymi 2 Super Saiyanami Babidi nie będzie w stanie zrobić nic. Super Saiyanami? Babidi to słyszy. Tak, to. Teraz już rozumiem, przypominam sobie, gdzie to wcześniej słyszałem. O jeju, patrzcie! 10 lat wcześniej. Rok 773, planeta X-21. Cell faktycznie po pokonaniu wszystkich latał sobie... O, jest planeta z Jakonem, ale jest tu smaczek. To jest planeta z Jakonami. Czyli Babidi tutaj był z Daburą, żeby zwerbować Jakona, ale spotkał tam Cella, który przecież latał sobie po całym wszechświecie. Przeklęty czarnoksiężniku, myślałeś, że będziesz w stanie kontrolować mój umysł i sprawić, żebym był twoim podwładnym? Powiedziałem ci, jestem Cell, istota perfekcyjna. Zniszczyłem wszystkich Super Saiyan moimi własnymi rękoma. Nic nie jest w stanie mnie powstrzymać, a na pewno nie twoja żałosna magia. I w tym momencie Cell niszczy Daburę i Dabura... Aha, to nawet nie jest walka. Ty, już myślałem sobie może, że zobaczymy tę walkę. To byłby dobry tytuł odcinka, nie? Cell kontra Dabura. No nie, Dabura jest już... Dabura pokonan. Muszę przyznać, że Dabura jest potężnym przeciwnikiem. Jeśli walczyłbym z nim kilka lat temu, no, wynik naszej walki mógłby być różny. Ale przezwyciężyłem ten poziom już dawno temu. Przypomnijcie sobie, że oryginalnie w Dragon Ballu Dabura był porównywany z Cellem właśnie, więc w momencie, w którym odbywało się Cell Games, to był Cell na poziomie Dabury, ale tutaj fajnie, że jest to w ten sposób napisane, że przez te lata, kiedy Cell latał po wszechświecie, walczył z innymi ludźmi, być może też pochłaniał jakieś istoty i stawał się silniejszy, po prostu przekroczył ten poziom już dawno temu. Tak czy siak, używanie magii jest dla tchórzów. Tylko siła się liczy. Teraz czas na to, żebyś umarł. Jak Babidi uciekł w takim razie z tamtej opresji? Babidi jest tutaj na... Chyba, że jakoś tam paparapa zrobi, nie? I się cofnie. Może tak będzie. Dobra, zaraz zobaczymy. Faktycznie, paparapa. O! Królestwo Demonów, tak? Hej, co się stało? Gdzie jesteśmy? Wow, Babidi bierze Daburę za szmaty. Znikam to wejście. Zdradził go i uwięził go w komnacie ducha i czasu na 1 000 000 lat? No może nie w komnacie ducha i czasu, ale zniknął wejście, a on wskoczył tu do dziury i zamyka tę dziurę. No nie, czyli Cell jest uwięziony w tamtej... Ej, Tak! Babidi mówi, że go obudzi, tylko że on nadal nie jest przecież Wow! Tylko że on nie jest zbabidowany, nie? Wracamy do teraźniejszości, rok 783. Cell myślał, że pokonał wszystkich Super Saiyan. I to sprawiło, że odniósł porażkę. A niech mu tak będzie. Dostał to, na co zasługuje. Wiem teraz, jakie zagrożenia oni prezentują. Nie popełnię tego samego błędu, co Cell. Ale nie mam innego wyjścia. Przyszedł czas, żeby go obudzić z jego drzemki. Babidi Ty, no to przecież Cell, będąc w tym królestwie, no bo to jest rysowane w taki sposób, jakby to było to Królestwo Demonów, tak jak to było w mandze Dragon Ball rysowane, więc być może tutaj Cell też był w stanie jakoś się wzmacniać przez te lata. Jesteśmy w tym miejscu. Ej, słyszysz mnie? Musisz się obudzić. Ty, co to jest? Przecież to... Co to jest? Przecież to wygląda jak ten ojciec Belzebuba, Sandland. Przecież on wygląda jak Dabura. O co tu To nie jest Cell? Co? Ej, słyszysz mnie? Musisz się obudzić. Potrzebuję cię i to pilne. Poprosiłem cię, żeby moja medytacja została przerwana tylko wtedy, kiedy będę mógł zemścić się na Cellu. Czy to jest ten przypadek? Medytujesz już 10 lat i w międzyczasie Cell został pokonany. On nie żyje. Cell nie żyje? Jesteś tego pewien? Odzywa się tajemnicza Przecież był w tej mandze Belzebub. Sandland. Tak, to jest potwierdzone. Ci wojownicy się go pozbyli. I są teraz w naszym statku. Próbują przeszkodzić mi wskrzeszenie Bu. Rozumiem. Co to jest za gość? Czy to jest ojciec Belzebuba? Ktoś wychodzi! Wiecie, gdzie jest Babidi? Nie. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie niemożliwe jest wyczuwanie za pomocą ki. Nie planował porażki Bojacka. Na pewno musi przygotowywać swój następny ruch, mówi Kibito. W takim razie go wypłoszmy z jego ukrycia. Co ty na to, Gohan? Dobry pomysł. To nie powinno być trudne. Hej, Babidi, jeśli się nie pojawisz, zniszczymy ten cały statek. O, no i się udało, mówi Gohan. Otwierają się drzwi, ale z wewnątrz nie wychodzi Babidi, To musi być ojciec Belzebuba.
Wow! Co to jest za Dabura z plerezą? I z jednym okiem. Też zmadżinowany. Co? Nie, jak się nazywał ojciec Belzebuba? W Sandlandzie? Hej, znacie go? To Dabura. Dabura jest królem demonów. Jak to To jest Ach, jestem głupi, przecież Dabura został pokonany przez... Ale to on przeżył w takim razie. Dabura jest królem demonów. Wśród śmiertelników wy jesteście najsilniejsi, ale wśród demonów to Dabura. Naprawdę król demonów? Nie pójdziecie dalej. Więc powiedzcie mi, który z was pokonał Sela? To jest... Ja myślałem, że Dabura nie żyje. Ale wiecie, o kim ja mówiłem? Widzicie? Tak on się prezentował. Nie było widać tam, czy on ma kolce, czy nie ma kolców. Ale jako, że był... No to nie był chyba zły strzał, nie? To nie był chyba zły strzał, że to może być ojciec Belzebuba. Tylko pewnie byłoby jakoś powiązane to z Daburą tutaj. A to jest sam Dabura, który zapuścił włosy. Wow, ale no tutaj mamy go. Widać, że jest starszy znacznie i widać, że jest nieco bardziej zgorzkniały. I mamy poziomy mocy. Dobra, ty. 4 miliony różnicy, 25 milionów. Fajnie, że tutaj te miliony, te poziomy mocy nie są aż tak olbrzymie, nie? To są poziomy mocy, które nawet jeszcze nie wykraczają poza szczyt Namek. 25, 33, no ale ten w Super Saiyanie, chłopiec, z czym do ludzi. Mamy tutaj oczywiście linki do wspierania twórcy. Bardzo wam serdecznie polecam tutaj sobie zerknąć. Zostawię to na tej stronie. Dragon Ball New Hope, ale no ta manga jest naprawdę świetna, mimo tego, że pierwsza saga oczywiście to jest już legendarna historia, kultowa historia. Jedyna fan manga, przy której no, oczy mi się zaszkliły, ale dobrze mi się to czyta i naprawdę nie spodziewałem się tego Dabury. Myślałem, że tutaj to będzie ktoś inny, ale okej. Dajcie znać, co sądzicie. Przepraszam, jeśli od razu wiedzieliście, że to będzie Dabura. No ale widzieliśmy, jak on umiera. Widzieliśmy, jak leży bez życia na ziemi, więc zakładałem, że to będzie ktoś inny. Nie wiem, może jakiś nawet cyborg Dabura, ale to jest oryginalny Dabura, który został być może jakoś uleczony. Może w następnym rozdziale poznamy jego historię, a póki co wracamy do stanu czekania na kolejny rozdział. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Odsyłam was na profile autora, linki do nich znajdziecie w opisie. Póki co, miłego dnia wam życzę. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.